Zapraszamy do obejrzenia reportażu z cyklu Historie z pasją pod tytułem Bielska kraina animacji – od rysunku do magii. Studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, które od lat tworzy wyjątkowe animacje, pełne magii i nostalgii. Jednak to nie tylko historia rysunków na ekranie, to także pasje i historie ludzi, którzy stoją za tym studiem. W sercu tego miejsca znajduje się interaktywne Centrum Bajki i Animacji, które pozwala połączyć tradycję z nowoczesnością. Studio Filmów Rysunkowych jest instytucją, która nieprzerwanie od niemal 80 lat produkuje filmy rysunkowe. Jesteśmy niebywałym ewenementem, jeżeli chodzi o polskie instytucje, ponieważ faktycznie stworzyliśmy 1000 filmów, które na 6000 taśm i puszek znajdują się w naszych archiwach. I jest to niebywała historia polskiej animacji, którą dziś bardzo chętnie honorujemy w Centrum Bajki i Animacji OKO. Na przestrzeni wszystkich lat działalności Studia Filmów Rysunkowych byliśmy niekiedy pionierami, jeżeli chodzi o produkcję filmów rysunkowych, bo i pierwszy krótkometrażowy film, jeszcze czarno-biały, który pojawił się na ekranach kin, tak samo pierwszy pełnometrażowy film animowany, który pojawił się w kinach. To wszystko dokonania twórców Studia Filmów Rysunkowych, którzy przez cały ten czas pracowali naprawdę w wielu technikach, bo i z wykorzystaniem klasycznej animacji rysunkowej, ale tak samo wycinankowej, czy różnych mieszanych stylów tworzenia animacji. Bardzo cieszę się, że tego typu historia jest również moim udziałem, ponieważ w Studiu Filmów Rysunkowych zostałam zatrudniona jako specjalistka do spraw organizacyjnych i administracyjnych, natomiast wszystkie projekty kulturalne i organizacyjne, w których brałam udział przez te wszystkie lata pracy w Studiu Filmów Rysunkowych, sprawiły, że dyrektor powierzył mi bardzo odpowiedzialne zadanie stworzenia całej działalności kulturalnej Centrum Bajki i Animacji OKO oraz sprawienia, żeby to miejsce wypełniło się naszymi odwiedzającymi. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO to są takie 3 przestrzenie, czyli wystawa stała poświęcona tego, jak się kiedyś tworzyło filmy animowane, rysunkowe, czyli opowiadamy o erze takiej bez komputerów. To jest oczywiście kino, sala kinowa, która funkcjonuje w tym budynku. Funkcjonuje w 2 takich przestrzeniach. Na pewno puszczamy w tym kinie nasze kultowe animacje, głównie skierowane dla widza dziecięcego, ale wieczorami to kino Kreska, bo tak się nazywa, funkcjonuje w sieci kin studyjnych, więc mamy taki repertuar dla widzów dorosłych, dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców Bielska i okolicznych tutaj miejscowości. Jest jeszcze taka przestrzeń, która działa w okresie wiosenno-letnim i tu mam na myśli dziedziniec Studia Filmów Rysunkowych, na którym realizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, artystyczne, to może być kino letnie, to są jakieś koncerty, na przykład do obrazów z naszych filmów. To są też takie działania zabawowe dla dzieci na naszym terenie zielonym. To miejsce naprawdę jest takie wyjątkowe, ma dużą historię, długą historię i faktycznie dystrybucja tych bajek do wielu rejonów świata jest faktem. Ale to są też takie historie osobiste. Mamy na przykład takie stanowisko, gdzie są wyeksponowane listy dzieci, które pisały w latach 60., 70. do Studia Filmów Rysunkowych, a bardzo często nawet nie do studia, tylko do swoich bohaterów z różnymi prośbami, aby Bolek i Lolek zrobili to, a tamto w odcinku kolejnym. I pojawił się na wystawie pan z Krakowa, pan Marcin, który był autorem jednego z listów. To był taki przypadek, gdzieś kolega w social mediach publikował te listy, pan Marcin się do nas tutaj zgłosił, zaprosiliśmy go do studia na naszą wystawę, więc to było takie wzruszające, jak właśnie opowiadał o tej chwili, kiedy razem z mamą ten list pisali, a on też tam rysował różne elementy bajkowe. No to daje taką dużą też taką frajdę i to są wzruszające momenty. Nasza wystawa stała na pewno jest multimedialna.
mniej ma taki charakter muzealny, chociaż pojawiają się gabloty z istotnymi eksponatami, istotnymi w kontekście tego tworzenia, tego procesu tradycyjnego filmu rysunkowego. Podróż tutaj naszych gości rozpoczyna się od przestrzeni, w której opowiadamy o historii tego studia, a potem przechodzimy w kolejne etapy tworzenia właśnie tej animacji. Moja przygoda w studiu filmów rysunkowych rozpoczęła się 4 lata temu, kiedy pani dyrektor Karolina Rudnicka, z którą miałem okazję współpracować wcześniej przy innych projektach inwestycyjnych, zaprosiła mnie tutaj, żeby zrealizować ten obiekt, czyli Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO, żeby je wybudować i można powiedzieć otworzyć, tak? Zakończyć realizację tej inwestycji. Bez tego finansowania z funduszy norweskich ta inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania na dzień dzisiejszy, czy w tamtym okresie czasu, kiedy pozyskaliśmy te środki, bo po prostu tych środków nie było. Konkurs architektoniczny na budowę powstał w 2017 roku, więc 3 lata zajęło nam poszukiwanie funduszy na ten obiekt, i dzięki temu, że właśnie zaaplikowaliśmy o te środki i zostały pozytywnie ocenione ten nasz wniosek, możemy tutaj stać w tym budynku i opowiadać o nim i opowiadać o naszej historii. Największą satysfakcję po realizacji tego obiektu dało właśnie to, że te dzieciaki tutaj z rodzicami, z dziadkami przychodzą, spędzają czas, mogą poznać naszą historię, zadowoleni, uśmiechnięci i chcą tu wracać. I to jest największa satysfakcja z realizacji tej inwestycji. Studio filmów rysunkowych to nie tylko miejsce, w którym powstają kultowe animacje, ale także przestrzeń, która łączy pasję, technologię i gościnność. Staje się miejscem, które inspiruje, edukuje i zbliża do siebie pokolenia. To przestrzeń, w której każdy bez względu na wiek może poczuć się częścią animacyjnej magii, tworząc własne historie na ekranie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl/kampania, gdzie znajdziecie pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG.